Dziś mamy Wigilię Bożego Narodzenia, a ja jestem samotną Polką w Kolumbii. Nie mam planów na dzisiejszy dzień. Jestem ciekawa, co się wydarzy. Pierwszy raz spędzam święta totalnie bez rodziny. Sama? Nastrój w sumie mam bardzo dobry. Jestem spokojna, wesoła. Nie mam tego stresu przygotowań, gotowania, sprzątania i tak dalej, zamętu takiego świątecznego. U nas w kraju, w Polsce często się zdarza tak, że rodziny często się spinają w przygotowaniach, żeby kolacja była piękna, kłócą się, a potem siadają do stołu i wszyscy się kochają. Ja tego bardzo nie lubię, bo najpierw jest spięcie, a potem niby taka radość, nie lubię tego. Więc cieszę się, że mnie to omija dzisiaj. Najpierw idę na małe zakupy. Słyszałam, to mi też jedna Kolumbijka powiedziała, że w Kolumbii wszyscy 24 chodzą na zakupy, bo zostawiają wszystko na ostatnią chwilę, więc na pewno będą dzisiaj tłumy. Dalej idę, bo nie mam planów, a potem zobaczymy, co się wydarzy w Kolumbii. Jak widzieliście, mnie często spotykają różne fajne sytuacje z ludźmi, więc myślę, że dzisiaj też będzie dobrze. No zobaczymy. Po zakupach pojechałam do miejscowości Sabaneta na lunch do mojej ulubionej restauracji w całej Kolumbii, Candilejas, na rynku w Sabaneta. Jak będziecie tam kiedyś, koniecznie musicie do niej się wybrać. Przepyszne jedzenie i wspaniała obsługa. A na hasło Ania Polska dostaniecie 2 razy większy uśmiech. Polecam skorzystać z tej promocji. No i według polskiej tradycji musiał być serniczek. Dźwięki Medellin w Wigilię. Latynoska muzyka i fajerwerki. Fajerwerki strzelają jak szalone. W nocy nie mogłam spać, miałam korki w uszach i tak mi one nic nie dawały, bo ktoś strzelał fajerwerki całą noc. A sklep widzę, że jest jeszcze otwarty. Jest godzina 20 chyba. O. Najgorsze jest to, że większość tych fajerwerek to są te fajerwerki dźwiękowe. Nawet nie ma widoku, tylko jest hałas. No i tak sobie się weselą. Tańczą, piją piwka, jedzą buñuelos i nas idzie. Co to jest? Natilla. Tradycyjny kolumbijski przysmak świąteczny. Mamy mleko. Lady entiende polaco. Ya entiendo polaco. ¿Y tú qué haces? ¿Co robisz, lady? Papas Para los pinchos y ensalada. ensalada. ¿Eso qué es? Pinchos de pollo. Ajá. Natilla. Natilla. Ajá, te conozco natilla. Yo soy muy colombiana. Eso. Sí. Ya me acuesto temprano. ¿A qué hora? Yo me acuesto temprano a la madrugada. Sí, otra vez. Ana, ¿tú quieres ser mi esposa? Oh, madre mía. Es mi sueño. Tú eres paisa, ¿sí? Paisa. Paisa. De acá, 100%. 100%. 100%. Paisa. Paisa. ¿Quieres ser mi esposa? Claro que sí. Oh, bien. O bien. Mój problem z wizą się rozwiązał. Bierzemy ślub. Sí, mi problema con visa es... Tenemos solución, ¿sí? Para mi problema con visa. Nos casamos. Sí.
choinki w tym roku, ale to jest tak. To jest hit w Kolumbii, największy. Eso es como limonadita. El brindis. ¿Brindis? El brindis es como limonadita. Zgodnie z polską tradycją muszę mieć zdjęcie albo filmik z choinką. Będę ci jeszcze. Navidia. Árbol de navideño. Amigos de Colombia. Amigos de Colombia, mamá de Colombia. Mamá de Colombia. Está le. Leyendo. ¿Leyendo? La Biblia. La Biblia. ¿Qué? Estoy en la concordancia. Estoy buscando algo. Ajá. Esto se llama la concordancia de las palabras que uno no entiende. Ajá, Entonces- ok, buscaba de... Estoy buscando algo. Estoy buscando nacimiento. Pero no lo encuentro. Ah, acá está. Mira. Nacimiento, ajá. Nacimiento. Está feo. Uy. Qué feo. ¿Árbol? ¿De navideño? Sí, porque es muy lindo. No. Choinka jest najpiękniejsza na świecie. El vino. El vino, ¿Cómo ¿ves? se dice en polaco? Choinka. Navidad. Feliz Navidad? Aha, wesołych świąt. Besos, no. Wesołych świąt. Primera ella. Wesołych świąt. Besos, Algo cerca, sí, ahora tú. No, pero hay que traer porque Wesołych świąt. Besoinción. Besoinción. Es wesołych świąt. Besoinción. Es que el polaco es como muy... ¿cierto? Mucho. Besos. Sí, eso es difícil. Mujer de casa. Ah, baila. Baila. Ja mam warzywa. Wegetariańskie mięsko zrobione przez mamę Lady. To jest guacamole, frijoles, fasolki. I tu są arepitas, tradycja. Arepitas tradicionales. Tu jest natilla. Dios y Padre Celestial, tú eres grande, tú eres hermoso, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor maravilloso. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, recordar, Señor, de que tú naciste un día, Señor. Godzina 23:30. Czekamy na tradycję kolumbijską, fajerwerki. Sí. Medellin kocha strzelać fajerwerki. Właśnie siedzimy już, zaczynają od godziny strzelają. Nie, od wczoraj już strzelają. Teraz się nie widać. Mamy nową Noche de las Velitas. Otra vez. Noche de las Velitas. I Medellin. Hermoso. Jeszcze 20 minut i fajerwerki na całe... Bo już strzelają oczywiście. Lampiony. Bomby w tym Medellin strzelają. Cały czas bomby.
wczoraj w nocy była około godziny przerwy w muzyce. Około 4. Teraz ją bez przerwy. Ale to właśnie słyszałam, że u biednych ludzi najważniejszą rzeczą w domu jest głośnik. Muzyka, tańce. Głośnik i telewizor. Pierwszy miesiąc. To jest smak Bożego Narodzenia w Kolumbii. Generalnie każdego dnia. To się je pod natrycia, buñuelos. Uwielbiam je. No i imprezka. Wyprowadzam się właśnie na świąteczny spacer i chciałabym powiedzieć parę różnic, które zauważyłam wczoraj po Wigilii kolumbijskiej w porównaniu, no bo mam odniesienie do polskiej, tak? Bo jestem Polką. U nas w Polsce się Wigilię spędza dużo bardziej elegancko. Jest, tak, mamy tą taką uroczystą kolację rodzinną, tak pięknie poubieranie elegancko, ale to jest bardzo luźno. I z tego, co mi zaprezentowała ta rodzina wczoraj, czy powiedział mi też ktoś inny, to bardziej Wigilia, no też są prezenty, tak, jest rodzina, ale nie jest aż tak elegancko. Je się te buñuelos, te kuleczki takie, na tidzie, ten taki deser a la budyniowy, który pokazałam. Tańczy się bardzo dużo, pije się piwka. Tak, a bardziej mi powiedzieli, elegancko się spędza i tak uroczyście Sylwestra. Nie wiem, czy w każdym rejonie tak jest. Ta rodzina, z którą wczoraj byłam, jest z rejonu około Bogoty. Tam w okolicach, bo Kolumbia jest bardzo duża, więc może u nich tak jest. W Polsce w Wigilię, przynajmniej w kościele katolickim, nie je się mięsa. Tutaj też jest ta sama wiara, tak? Kościół katolicki, a je się mięso. I mówi się, że to się wzięło z kościoła, z religii, ale to się z kościoła to w takim razie z polskiego kościoła katolickiego, a nie ogólnie z religii katolickiej. Tak, z wyznania katolickiego, bo tu normalnie jedzą. Kolumbia bez mięsa to jest w ogóle niemożliwe. U nas się bardziej śpiewa kolędy, tak, a tutaj się bardziej tańczy. Mają też jakieś tam swoje piosenki takie typowo na grudzień. Wczoraj ich słuchaliśmy. No i oczywiście święta spędzać miało z rodziną. Święta i Sylwestra też, bo naprawdę rodzina jest mega ważna. I święta tutaj trwają 2 dni. Jest Wigilia 24 i pierwszy święto 25. U nas w Polsce jest Wigilia 24, elegancko, hucznie obchodzona. 25 jest święto i 26 jest święto, 2 dni. Czyli znaczy no razem 3, tak, z Wigilią. A najsmutniejszym elementem jest to, że nie ma tradycji, żeby była choinka w domu. Co na przykład u nas w Polsce jest tradycją, że w każdym domu jest choinka. Przynajmniej podejrzewam 90%, a tutaj nie. No ja mam moją plastikową małą świecącą, także polska tradycja została zachowana przeze mnie w Kolumbii. A jak się czuję? Czuję się bardzo dobrze. Wczoraj tam się czułam dobrze i na obiadku, na którym byłam. Potem zrobiłam sobie spacerek, tak, potem byłam z tą rodzinką, czułam się bardzo dobrze. Dzisiaj mam zamiar iść do Envigado, oglądać światełka. Dzisiaj powinno być bezpiecznie, bo już powinno być tam więcej ludzi. Wczoraj słyszałam, że lepiej było mi tam nie iść, bo większość ludzi jest z rodzinami, jest w domach, może być pusto i jest większe ryzyko kradzieży, jakichś tam mniejszych przestępstw. I w sumie cieszę się, że ominęły mnie te gotowanie, sprzątanie, cała otoczka świąt. Tu nie czuję do końca tych świąt, bo ja jestem przyzwyczajona do świąt, jak jest mroźno, jak jest śnieg, albo go nie ma, ale jest zawsze zimno, tak? To jest ciepło, tak jak widać, mam bezrękawnik. Jest tak inaczej, no, widzę pełno znaków świątecznych, tak, wszędzie Feliz Navidad, słyszę piosenki świąteczne, ale jakoś zupełnie inaczej to przebiega. No. I myślę, że to nie są moje ostatnie święta w Kolumbii, to są dopiero pierwsze. Ale w moim domu kolumbijskim będzie choinka. Zdecydowanie brakuje mi pierogów, barszczu, kapusty. Bardzo. To jest minus tych świąt. Ja za to próbuję innych przysmaków kolumbijskich tym razem. Tam grill na ulicy znowu. Nie widać, dobrze. To fajnie wygląda. Wow.
sobie siedzą. Robię zwiady po dzielnicy. Co tu się dzieje? I tu też. Grill przygotowany. A to jesteśmy w Vaticano. Ten most jest boski, od drugiej strony super wygląda. Jak się zjeżdża z góry. Tam miliony światełek w Medellinie. Ładnie, udało się. Idę dalej. 4 przecznice i do parku głównego wejść. Bardzo przyjemnie, ale idziemy wyżej. Ja byłam tu za dnia. Takiego wrażenia nie robiło. Przejeżdżałam obok nocą, ale... Wow. Kościół z tyłu jest przepiękny. Tam są wszystkie drogi od rynku. Z drugiej strony ozdobione. No i co? Piękne? Piękne. Przynajmniej dla mnie. Lepsze wrażenie. No, zdecydowanie. Spróbuję ją tu wrzucić i pokazać, chociaż jak tam byłam, to było mnóstwo ludzi i więcej to jest ludzi na nagraniach niż światełek, ale pokażę ją. Teraz idę zobaczyć, co mają do jedzenia. No bo w święta trzeba jeść. Dużo. Wiem. Kocham takie straganiki.
No i nie zjadłam z nic. Znowu. Tak się je w święta, to miałam zjeść nic. Wszystko było z mięsem, nie była kukurydza, ale nie miałam ochoty na kukurydzę. Miałam ochotę na empanadas, ale wszystkie były z mięsem. A w domu nie mam nic, na co mam ochotę. Same warzywa i jajka. Zakończyłam swoją wycieczkę, wróciłam pod blok mój, w którym mieszkam. Spotkała mnie znowu miła rzecz od Kolumbijczyków. Taxi driver nie wziął ode mnie w ogóle pieniędzy. Powiedział, że to jest prezent od niego zaproszenionego i nie wziął pieniędzy. Nie chciał ode mnie pieniędzy. Był bardzo zafascynowany jest Polską, dużo o Polsce czyta, o II wojnie światowej i tak dalej. I no, może by się fajnie zrobiło. No taki był zadziwiony, że jestem Polką tak daleko i w ogóle, a on też zainteresowany Polską. No, taka synchronizacja, synchroniczność, super. Bardzo mi miło, dostałam prezent świąteczny od Kolumbii znowu. Teraz jeszcze znalazłam 200 pesos na ziemi, co się podobno w Kolumbii nie zdarza, żeby znaleźć pieniądze na ulicy. Proszę, zdarza się. Ja znalazłam. Po raz kolejny już takie szczęścia. Mówiłam, że się nie zdarza, a jednak się zdarza. Tak kończą się moje pierwsze święta Bożego Narodzenia w Kolumbii. No, pięknie. Dobre doświadczenie. Nowe do kolekcji. Feliz Navidad. Po Navidad. Wesołych poświąt. Bo jak to mam, to już będzie po świętach.